Siemano, dzisiaj pokażę Wam moje najnowsze dziecko, czyli wkładki z przegródkami edytowalnymi do bardzo popularnych pojemników z Ikei z serii Gliss. Na pewno kojarzycie te pojemniczki. Na wstępie, żebym nie zapomniał, powiem, że jeden taki pojemnik mam z Polski, nie będę tego wyostrzał, musicie mnie uwierzyć na słowo. Drugi mam z Indii, jest tu napisane, że z Indii i pomiędzy nimi jest marginalna różnica. Aczkolwiek wkładki, które zaprojektowałem, powinny pasować i do tego, i do tego. Oczywiście nie wiem, jaka jest tolerancja samej fabryki, ale no jeśli nie będzie coś pasować, no to proszę o wiadomość, jakoś postaramy się coś zdziałać. Pojemniki kosztują na ten moment 9,99 w Polsce za 3 sztuki, czyli 3,30 za jedno pudełko wychodzi. I tak, przejdźmy do samych tych wkładek. Zaprezentuję już, zrobię taką prezentację, jak to się będzie układało. Tutaj akurat będę miał części rowerowe, znaczy już mam w tych wkładkach. Wkładam pierwsze, wkładam drugie. Teraz może spróbuję włożyć czwarte. I możecie zauważyć, że czwarte wisi sobie i nie chce nam wejść dalej. No, na siłę tego nie będziemy robić, także włóżmy poprawnie trzecie. No i czwarte. No i zamykamy. I ładnie nam się to wszystko spasowało. Tutaj mam podobnie, tyle że tutaj trzymam śrubki od M5 do M2 na samej górze. Tak się to prezentuje. Aczkolwiek mała uwaga, polecam te drobniejsze części jednak wkładać na sam dół, bo przy trząśnięciu może nam się to pomieszać na samej górze, ale dotyczy tylko góry. Mam też takie wkładki, które zrobiłem 2 lata temu. Ja się nie męczyłem w Blenderze i mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się jakby podzielić wkładkę na segmenty i ten segment edytować osobno. Na razie mnie to trochę przerasta. No zobaczymy, jak będzie zainteresowanie. Jeśli duże, to na pewno się za to zabiorę. No i tak, sam projekt tych wkładek jest darmowy. Dostępny jest na karcie Thank czy jakkolwiek to się zwie, na MakerBocie oraz Printables. Linki są w opisie. Jeśli chcecie, no to co łaska przyjmuję wpłaty na buymecoffee.com. No i tak to się prezentuje. Przejdźmy teraz może do samego pliku. Po pierwsze, wypakowujemy nasz folder gdziekolwiek. Ważne jest to, żeby zachował swoją strukturę, czyli żeby folder z CAD Tools był razem w folderze z plikiem głównym. Plik główny jest w formacie SCAD, czyli do jego otwarcia potrzebujemy odpowiedni program OpenSCAD, który jest darmowy. Otwieramy. Pierwsze co z koniecznością to zakrycie tego brzydkiego kodu, tutaj X-em. Kod jest brzydki, ale działa. Renderujemy F6 i ukazuje nam się taka bryła. Jest to gotowa bryła, która została zaimportowana. Zrobimy ją w Blenderze. Po wydrukowaniu całości powinna ona idealnie pasować do naszego pudełeczka Gliss. Dobra, rozwijamy parametry. I teraz ile chcemy mieć tych przekładek? Ja sobie ustawię, że chcę mieć 4. I ukazuje nam się pierwsza od dołu. Parametrem G wybieramy, którą chcemy edytować. Możemy edytować drugą, możemy edytować trzecią, możemy edytować czwartą, tyle że z tej górnej, jeśli chodzi o tą górną, to trzeba renderować, żeby nam się ukazała, ale nie możemy już piątej, no bo piątej nie ma. Dobra, wrócę sobie do pierwszej. I tak, kolejny parametr X oraz Y, czyli ile chcemy mieć ścianek w środku, ile chcemy mieć przegródek. Ustawię sobie 2 i 3. Jeśli nam się nie podoba ten układ, chcemy mieć większe odstępy, no to offsetem sobie to zmieniamy. Coś takiego, może nie coś takiego, to jest zaokrąglenie. Ok, coś takiego.
mi się podoba. Kolejny parametr to jest parametr var, który ukazuje nam taki jakby podgląd, jak to będzie wyglądało w naszym pudełku, jak to się będzie układało. Żeby sobie znowu 3 i znowu 1. Tak to wygląda. Ważne jest to, żeby nie eksportować do STL, jeśli to jest zaznaczone, bo wówczas wyeksportuje nam się razem z tym podglądem. Kolejne parametry to jest grubość. Tego miałem nie robić, to miało mi tylko służyć jakby, że tak powiem, w celach deweloperskich, ale zostawiłem to z małym polem do popisu, czyli grubość ścianek zewnętrznych od 1 do 3, aczkolwiek preferuję 1,5 i grubość ścianek wewnętrznych od 1 do 2. Zostawię sobie 1 i polecam tak zostawić. Teraz renderuję klawiszem F6. OpenSCAD ma też możliwość przesłania pliku bezpośrednio do drukarki. Nie wiem jak to działa, jeszcze nie próbowałem, ale eksportuję jako STL. OK, zapisujemy. Jeśli chodzi o parametry, tutaj mam jeszcze poprzedni plik. Jeśli chodzi o przekładki powyżej poziomu pierwszego od dołu, no to tutaj polecam, nie wiem, dyszę 0,8 i wysokość warstwy 0,4. To powinno być satysfakcjonujące, bo tutaj nie ma żadnej ciężkiej geometrii. Natomiast jeśli chodzi o tą przekładkę pierwszą, dobra, musimy kliknąć F6, żeby renderować. Teraz do STL. Tak. I teraz przeładowujemy. Jeśli chodzi o pierwszą, to tutaj mamy takie zaokrąglenie. No ale tak wedle uznania, jak Wam będzie to pasować. Pamiętajmy, że te glisy są takie lekko mgliste i powinny przykrywać te niedoskonałości.